Legalny podcast. Tu prawo przestaje być abstrakcją. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Legalnego Podcastu. Moim i Państwa gościem jest profesor habilitowany Denis Sołodow, profesor z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Wydziału Prawa i Administracji w Olsztynie. Zgadza się. Dzień Witam dobry. Państwa. Panie profesorze, czy polskie służby, policja, ABW, CBA potrafią w 2026 roku profesjonalnie prowadzić przesłuchanie metodami kognitywnymi? Czy wciąż pokutuje u nas przestarzała, agresywna szkoła wymuszania wyjaśnień? Odpowiem w taki sposób, że to chodzi, ja rozumiem skąd pochodzi pytanie, chodzi o projekt, w którym uczestniczę, tak? Projekt Komisji Europejskiej, COST, European Cooperation in Science Technology, i zajmujemy się w tym projekcie, on na 4 lata, właśnie tym, że popularyzujemy metody oparte o nieprzymusowe taktyki. Bo badania pokazują, że jeżeli my stosujemy przymus, kłamiemy, presję psychologiczną, tradycyjnie to, co widzimy w filmach i serialach, nie? To efekt jest odwrotny od oczekiwanego. To tylko w filmach zawsze studentom pokazuje parę takich hollywoodzkich znanych scen tortur, gdzie sama scena zajmuje mniej więcej 2,5 minuty. I po 2,5 minutach jest wynik, jest informacja. Nie? Tylko ten drugi film, z którego biorę, nie będę wymieniał, bo on jest bardzo stary taki film, ale znany mojemu pokoleniu. Tam jest tak, że człowiek torturowany, on wie, że będzie torturowany i on mówi to, co jest pułapką. On oczekuje, że będą tortury. On wytrzymuje określony etap tortur, a później podaje informacje, które wie, że doprowadzą tych do zguby. I oni wszyscy tam gdzieś giną. Bo oni wierzą, że oni uzyskali prawdziwe informacje. Nie? Wracając do pytania oryginalnego, to jest przede wszystkim trudne jest wszystkich pod jeden ten, bo każda służba ma swoje metody, tak nazwijmy to, ma swoje tradycje instytucjonalne. I Polska nie wypada tak, że ona jest, źle wygląda na tym tle. Nie? To nie jest nasz wschodni sąsiad, gdzie jeżeli popatrzeć praktykę Trybunału Praw Człowieka, to Turcja i ten sąsiad dominują w liczbie spraw. Tak, Polska tam też jest, ale w innym kontekście się pojawia, nie w związku z stosowaniem tortur i tak dalej. Problemem jest w Polsce generalnie pod tym względem to, że nie ma dedykowanych szkoleń. Nikt nie uczy, jak należy. Nie ma metodyki, które by wszyscy uznawali, że to jest dobre i będziemy uczyli temu. Nie? Jest natomiast podejście, które ja nazywam dobrymi praktykami. To jest taka tradycja, moim zdaniem, która pochodzi jeszcze z czasów PRL, że podręczniki z taktyki kryminalistycznej opisywali dobre praktyki. Że od tak wyglądało i był dobry wynik. Tak wyglądało, był dobry wynik. Nic złego w tym nie ma, ale problem polega na tym, że stosować to trudno. Inne podejście musi być. To, co widzimy, Norwegia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, podejście strukturowane. To znaczy są pewne fazy, przez które przechodzimy. Nie? Więc tego brakuje. Nie przesłuchując źle, ale brakuje systemu, brakuje jednolitości. Niestety też jest takie zjawisko ostatnio, dosłownie myślę, bo widzę, że już Pan ma inne pytanie, że młodzi, nie młodzi wiekiem, nie zawsze oni młodzi wiekiem, którzy zaczynają przesłuchanie funkcjonariuszy, oni nie mają wzorców. I wzorce oni biorą w sytuacjach konfliktowych. Skąd oni mogą brać? Z serialów, seriali, książek, jeżeli czytają, filmów. A tam my widzimy wzorce, które są inne, bo to jest Hollywood. Tak jak powiedział ostatnio pewna gwiazda, chyba Harrison Ford to był. No przecież nie możecie o politykach cytować mnie, kiedy ja gram rolę jakiegoś tam amerykańskiego, nie wiem, urzędnika, bo to jest Hollywood. W życiu tak to nie wygląda. To, co jest w filmach, nie działa w życiu. Filmy mają inny cel, inny przekaz. Nie? Dlatego młody funkcjonariusz, mało doświadczony, on może pójść tą drogą, stosować te środki, które on widzi w filmie, działa to. Innych wzorców on nie ma.
I na tym polega niebezpieczeństwo. To znaczy jest potrzeba organizacji szkoleń. I w ramach tej akcji, jeżeli pan później zapyta, ja powiem, my już pewne rzeczy zrobiliśmy i to nie koniec, jeżeli chodzi o treningi i szkolenie. Panie profesorze, w 2021 roku ogłoszono tak zwane zasady Mendeza. I tutaj pytanie, jak pan ocenia realność wprowadzania ich w Polsce, w Europie Środkowej? Wymaga to wielu zmian legislacyjnych, nawet zmiany w KPK, na przykład bezwzględnego obowiązku rejestracji przesłuchań oskarżonego, czy też świadka. Co myśli pan o tym? To jest skomplikowane, bo zasady Mendeza tak zwane, mamy też polski tekst. Ministerstwo Sprawiedliwości przetłumaczyło i na końcu chyba, nawet nie chyba, na pewno grudnia, 24 grudnia 4 roku, 24 opublikowało na stronie oficjalny tekst. Nie? A same zasady to z maja 21 roku. Więc oni są stosunkowo młodym dokumentem. Nie? To jest tak zwany soft law. To znaczy to jest zestaw zaleceń, set, który nie jest obowiązkowy dla nikogo. Obowiązkowość wynika z tego, że tam podane badanie praktyki, badania empiryczne, z których wynika, że przesłuchanie należy robić w określony sposób. Jeżeli robimy inaczej, to efektywność w kontekście uzyskania prawdy, pełnych informacji, ona cierpi. Nie? I o to chodzi. To znaczy nie jest to dokument, który podlega implementacji. Po angielsku mówi się nawet, że to jest dokument, który wymaga domystyfikacji, tak? Domestication. To znaczy trzeba jego osadzić w realiach kraju jako optymalny sposób prowadzenia tych czynności. Nie? Jeżeli chodzi o... Bo wyleciała mi ta część pytania druga. Nie zacząłem. I tutaj też zmienimy tok naszej rozmowy, bo idąc dalej tym tropem, zasady Mendeza kategorycznie zabraniają stosowania manipulacji i podstępu. Tymczasem klasyczna taktyka śledcza dopuszcza kontrolowany blef, na przykład wmawianie podejrzanemu, że współprawca już go wsypał, albo że na miejscu zabezpieczono jego DNA. Czy pańskim zdaniem blef ze strony przesłuchującego to wciąż dopuszczalne i skuteczne narzędzie weryfikacji? To jest tak, że tak jak powiedziałem na początku, że chodzi o pewne praktyki, podręcznik taktyki. Nie ma struktury. Tak? Jeżeli chodzi o metody, które generalnie można nazwać jako wprowadzenie w błąd, manipulacje, presja psychologiczna, to powtarzam, badania pokazują, że to jest odwrotny efekt ma. Bo ryzykiem tego może być w przypadku osób wrażliwych. A kto to wrażliwy? Młodzi ludzie. Ludzie, którzy mają pewne problemy, ograniczenia, tak? Natury fizycznej, psychicznej, którzy nie władają językiem polskim, na przykład w realiach polskich. Inne osoby, które mają nietradycyjną orientację. Oni mogą pod presją tych metod cierpieć na taką kontaminację pamięci. Wy możecie, stosując te metody, wprowadzić do pamięci takiego przesłuchiwanego rzeczy, które on nie widział, które on nie obserwował. Kontaminacja to się nazywa. Tak? I to jest efekt tortur, efekt przymusu, efekt kłamstwa też. Bo my możemy zabrudzić oryginalne wspomnienie. I to, co my mamy na wyjściu, to nie będzie prawidłowy obraz, prawdziwy. To, co świadek widział, realne. Albo to, co on myśli, że było. Bo czasem świadek widzi pewne rzeczy, które w rzeczywistości nie istnieją. To też jest problem. My wtedy mamy do czynienia z produktem, który już jest popsuty. A na tych zeznaniach albo wyjaśnieniach może polegać nasz dalszy tok śledztwa. I to może rzutować dalej, bardzo daleko na to, w którym kierunku my pójdziemy, jaka zapadnie decyzja, jaka wersja zostanie przedstawiona w sądzie i tak dalej. Nie? To jest ryzyko. Te metody wyglądają pięknie na papierze, bo oni pochodzą z filmów hollywoodzkich. Ale najnowsza praktyka od lat już w krajach rozwiniętych, w krajach Zachodu, ona idzie w kierunku innym. Odchodzi się od tego konceptu, że trzeba, bo po co stosujemy torturę, albo blef, albo to. My, jeżeli pomyśleć mechanizm, my już mamy opinię, że ten człowiek wie to i to.
nie pytając jego. My już podchodzimy do tego przesłuchania z pewnym przekonaniem, że człowiek już ma informacje określone. Powstaje pytanie, po co my w ogóle wtedy jego przesłuchujemy? Powstaje pytanie numer 2, a co jeżeli my mylimy się, my go nie zapytaliśmy, a stosujemy blef i tak dalej, i tak dalej. Więc naszym celem nie jest wtedy uzyskanie informacji, a celem jest wymuszanie określonych stwierdzeń, nie? To zmienia w ogóle obraz taktyczny i strategiczny przesłuchania. Bo powtarzam w uproszczeniu, jeżeli pan decyduje się na stosowanie blefu, to pan podchodzi do człowieka, jego nie słucha. Pan jego nie próbuje wysłuchać. Zamiast przesłuchania mamy wtedy tworzenie na przykład protokołu, bo to jest cel. Bo pan już ma wizję, co tam w tej sprawie ma być. I wtedy tworzy się protokół i przesłuchanie robi się zamiast słuchania, przesłuchanie. Słuchanie jest korzeniem tego słowa. Ono robi się inną czynnością, którą ja nazywam pisanie protokołu. Bo co by człowiek nie powiedział, nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, co jest w protokole. I to jest to, z czym walczy mój grant. To jest to, co jest podstawową zasadą. Zmiana priorytetów. Zamiast uzyskania po angielsku admissions, to znaczy potwierdzenie twoich własnych myśli, bo ty możesz się mylić. Jest słuchanie innej osoby. Nie? No właśnie, panie profesorze, wspomina pan o zaburzonym widzie, jaki robią filmy hollywoodzkie o kryminalistyce, kryminologii, o metodach wykrywania przestępstw. Jakie są największe mity pokazywane w filmach kryminalistycznych, kryminologicznych i na co zwraca uwagę doświadczony kryminalistyk? No, największy mit to, mówiąc w uproszczeniu, to jest powtarzane na wszystkich konferencjach, bo ostatnio wróciłem z Żeniewy, duża konferencja taka międzynarodowa, w ramach tego grantu była organizowana. Byli przedstawiciele ONZ, to znaczy elita z elit, prawnicy, mówiący wieloma językami, mający niesamowite wykształcenie, bogate doświadczenie. I tam mówiono było, i konferencja w Stambule ostatnia, z której wróciłem, tak samo. Mówiono o tym, że mit numer 1, że tortury działają. Że jeżeli ty stosujesz torturę w różnych formach, nie musi być fizyczne. Torturą może być długie przesłuchanie. Torturą może być przesłuchanie, kiedy nie ma prawnika. Prawnik czeka, świadka. Na zewnątrz jego nie puszczają. A przesłuchanie toczy się, jest przewaga liczbowa tych, którzy zadają pytania. Nie? To też tortura. Torturą będzie, kiedy my nie dajemy przerw, kiedy przesłuchanie trwa 5, 6, 7 godzin, 8 godzin, bo w prawie polskim nie ma ograniczenia co do tego. Nie? Jest generalny zakaz stosowania tortur, ale jeżeli popatrzycie jako prawnicy, jak to jest interpretowane, to nie ma wytycznych takich namacalnych, konkretnych, ile ma być przerw, kiedy ta przerwa ma być, nie? Jak ta przerwa ma być zgłoszona i tak dalej, i tak dalej. Więc mit jest taki, że tortura zawsze doprowadza do skutku. Ale mit wynika skąd? Z przekonania też o własnej zdolności rozpoznawania kłamstwa. Bo to jest też aspekt tej zasad Mendeza, że mamy złudzenie. Organy ścigania mają złudzenie. Złudzenie numer 1 w tym kontekście jest to, że oni święcie wierzą w to, że oni potrafią rozpoznawać kłamstwa. Policjanci, oficerowie wywiadu i tak dalej. Ale badania pokazują, że oni wypadają gorzej niż zwykły Kowalski. Badania eksperymentalne dowodzą, że to przekonanie jest realna sytuacja 50-50, jak rzut monetą. To znaczy nie można na tym polegać, na tej zdolności, bo ona nie jest wyższa niż zwykłego Kowalskiego, ale przekonanie, że oni są w stanie rozpoznać kłamstwo, rzutuje na to, że oni bardziej są podatni na wybór tych metod przymusowych. Przecież on rozpozna kłamstwo. On wie, że stosowanie przymusu może wiązać się z tym, że przesłuchiwany będzie mówił to, co chcesz słyszeć, ale on wierzy w to, że on jest w stanie rozpoznać to. Rzeczywistość jest inna i badania to potwierdzają. Oni są beznadziejni, tak samo jak każdy z nas w rozpoznawaniu kłamstwa. 50-50. A wierzyć my możemy w różne rzeczy. Nie? Nasza wiara nie zawsze ma
stosunek dobry z prawdą, nie? Rzeczywistością. Więc tu, bo pan zadał pytanie wcześniej, ja to zapomniałem, odnośnie nagrywania. Nagrywanie jest ważne pod tym względem, bo od nagrywania przesłuchań zaczęły się reformy na przykład w Wielkiej Brytanii. To jest pierwsze, co oni zrobili. A po co oni to zrobili? Po licznych procesach, w których policja stosowała tortury, byli przyznania się wymuszane. Nawet wobec świadków było stosowana przemoc, żeby świadek powiedział określone rzeczy. Aż tak. Tak? I byli później uniewinnieni. I państwo musiało płacić odszkodowanie. Skutkiem tego było powołanie komisji z kilkudziesięciu oficerów policji, których zadanie było opracować wytyczne, co robić, jak naprawić sytuację, nie? Jak zapobiec kolejnym powtarzeniem tym pomyłek wymiaru sprawiedliwości. I pierwsze, z czym oni wyszli, to nagrywać przesłuchanie. Nagrywać po co? Żeby można było przeanalizować, jak policjanci robią przesłuchanie. I okazało się, że zdecydowana większość policjantów nie potrafi tego robić, a część z nich nawet nie umie rozmawiać z ludźmi. No? Nagrywanie. Po pewnym czasie utworzono zespoły badawcze, którzy analizowali te nagrania. To są setki godzin nagrań. I szukali tych technik, które były dobre, niedobre, był system oceniania. I tak powstało to, co teraz my nazywamy metodą PIS. Tak, strukturowany model przesłuchania, który stosowany jest w Wielkiej Brytanii ustawowo. Każdy policjant musi to robić, każdy przedstawiciel służb musi to robić. W innych krajach podobne na tym zbudowane metody, takie jak Norwegia, Szwecja, nie? Niemcy idą też tą drogą, bo w projekcie naszym są Niemcy i Niemcy bardzo dobrze w tym kierunku rozwijają się, bo jest rozumienie już, co działa, a co nie działa. Nie? Nawiązując do pana wypowiedzi, chciałbym zapytać, bo jest pan autorem publikacji na temat taktyki przesłuchania osoby przyznającej się do winy. Dlaczego w polskim prawie samo przyznanie się do winy podejrzanego nie kończy procesu przesłuchania i wymaga specjalnej metodyki? To jest pytanie ciekawe, bo to, co wyniosłem, rozmawiając z moimi kolegami w tym projekcie europejskim, bo oni są z różnych krajów. My mamy 60 krajów, 400 osób. Nie wszystkich wiedziałem oczywiście, tak, ale znam każdego z każdego kraju, kogoś znam. I to są ludzie, którzy mają różny background. Tylko część z nich to są prawnicy, tylko część z nich to są praktycy, byli albo aktualnie. Nie? I powszechna jest taka opinia w tym projekcie, że przyznanie się do winy jest zbędne, że to jest zło samo w sobie. Bo jeżeli my mówimy o przyznaniu się do winy, to pojawia się od razu, że my chcemy tego przyznania się, nie? My chcemy stosować różne metody, my jego oczekujemy, ono nami kieruje, my robimy różne rzeczy, żeby to przyznanie było. To, co w filmach widzimy, jak to ładnie, kiedy przyznanie jest. Sprawca opiera się, walczy, no a potem jest przełom, jest taki hollywoodzki happy end, przyznanie się do winy. I oni z tym walczą w moim projekcie. Ja mówiłem im wielokrotnie na różne okazje, że wy walczycie z czymś, co nie da się zwalczyć. Bo przyznanie się w postępowaniu karnym bardzo ładnie łączy dowody fizycznie. Bo jeżeli my mamy klasyczną kryminalistykę, ona mówi nam, że są dowody różne. Można znaleźć odciski palców, można znaleźć DNA, można zapytać biegłego i biegły zrobi rekonstrukcję zdarzenia, bazując na śladach postrzałowych tam, tak? I będzie bardzo ładnie pasowało do tego, co my widzimy na miejscu zdarzenia, co jest w protokole oględzin. Ale prawda jest taka, że bez zeznań, wyjaśnień z reguły nie da się połączyć te ślady. Bo same ślady, każde pojedyncze, mogą być interpretowane na różne sposoby. Więc jeżeli jest przyznanie się do winy, ona łączy wszystkie te elementy i wtedy pojawia się harmonijna, taka całościowa konstrukcja, bardzo piękna z punktu widzenia dowodowego. Dlatego nie można zwalczyć tego dążenia organów ścigania do uzyskania przyznania się do winy. Musimy zdawać sobie sprawę, że my walczymy z wiatrakami. To jest coś, co nie da się zmienić.
Nie można tłumaczyć, jaki jest efekt, jeżeli ty oczekujesz przyznania się. Ty przestajesz człowieka słuchać. Ty przestajesz słyszeć jego alternatywne jakieś, co nie pasuje do twoich oczekiwań rzeczy. I on mówi o tym. I to omija twoja świadomość. A później, kiedy jest refleksja późniejsza, przecież on mi mówił o tym, że on był w innym miejscu, a ja to nie słyszałem. On mówił prawdę. Ja nie rozwinęłem tego tematu. Nie? I chodzi o to, że przyznanie się nie jest złem. Ono jest dobre z punktu widzenia kryminalistyki. Tylko po pierwsze trzeba ustawić samego siebie na słuchanie, a nie na potwierdzenie swojej wersji, swojego konceptu. My musimy słyszeć obiektywnie to, co człowiek ma do powiedzenia. My musimy tak poprowadzić przesłuchanie, żeby on nam powiedział, co on ma. A nawet to, co nie zamierzał mówić, żeby powiedział to. Nawet jeżeli to nie ma związku widocznego ze sprawą. My nie wiemy, jaki jest związek, bo nas tam nie było. My nie jesteśmy w jego głowie. Więc my musimy słyszeć, słuchać i słyszeć. Jak? Bo to są dwie czynności. Można słyszeć i nie słuchać. Tak? No, tak jak studenci na wykładach czasem słyszą, i później okazuje się, że słuchają, ale nie słyszeli. Nie? A ty pamiętasz, że ty mówiłeś. A druga rzecz powiązana, jeżeli chodzi o przyznanie się do winy. Kilka lat temu miałem byłą studentkę, która broniła doktorat i właśnie tematem było to przyznanie się do winy. Pani doktor, teraz Katarzyna Hebda, pierwsza w Polsce praca na ten temat, która uwzględniała aspekty prawne i aspekty kryminalistyczne. Bardzo ładna praca. Niestety pani Kasia, ona z racji rodzinnych różnych rzeczy nie napisała książki, bo z reguły pisze się książkę później, ale może jeszcze napisze, kto wie. Nie? Ona jest osoba uzdolniona i pracowita. Zawsze taka była. I tam podnieśliśmy taką tezę, bo z reguły prace doktorskie to jest część tam promotora, nie? W tych pracach. Nie da się tego uniknąć. I teza była taka, że jak sprawdzić przyznanie się do winy. To było jeszcze przed tym projektem. Ja jeszcze nie wiedziałem to, co wiem teraz, nie? Ale to nie jest sprzeczne. I my opracowaliśmy pewną metodykę, na co zwrócić uwagę. Na przykład w jaki sposób zdobyć, jakie szczegóły trzeba zdobyć sprawdzalne, jak to zrobić. Bo jeżeli człowiek przyznaje się do popełnienia zabójstwa, na przykład umyślnego, tak, przestępstwa, to pojawia się masa pytań. Czym, gdzie to jest, gdzie to wzięło się i tak dalej. Nie? To znaczy wyjść poza ramy dyspozycji normy 148, bo ona mówi nam o tym, że takie znamiona muszą być. Ale tego nie wystarczy, żeby zweryfikować, czy przyznanie się do winy jest autentyczne, czy jest fałszywe. Bo praktyka pokazuje, że ludzie mogą fałszywie przyznawać się do winy. Dobrowolnie nawet. W niektórych sytuacjach. A realnie jakie zachowania osoby przesłuchiwanej mają znaczenie dla biegłego badającego wiarygodność tej wypowiedzi? Biegły nie bada wiarygodności wypowiedzi. W naszym modelu, w każdym razie. W naszym modelu jest prawnik, sędzia, jeżeli mówić o końcowym odbiorcy, który ocenia. Prawnik ocenia. Biegły może pomóc. Jego funkcja jest takiego pomocnika w naszym modelu postępowania karnego. Biegły może dostarczyć informacje, które decydent procesowy w inny sposób nie jest w stanie zdobyć. Mu brakuje wykształcenia, bo biegły to biegły. Tak? My do tego zwracamy się po niego. Nie ma biegłych, jeżeli chodzi o ocenę materiału dowodowego, bo to jest zakazane w modelu naszym. Są zbliżone ekspertyzy, na przykład, moim zdaniem, bo jestem prawnikiem, dość kontrowersyjne jest, aczkolwiek pewnie otrzymam po czapce, nie? Jeżeli usłyszą profesorowie, których dobrze znam, ekspertyzę, która nazywa się rekonstrukcja zdarzenia. Kiedy biegły na podstawie materiału dowodowego opisuje, co stało się. Problem jest nie na tym, że biegły może się mylić. On może, bo to jest interpretacja. A to, że w realiach polskich może być tak, że prawnik to bierze jako własną wersję. Zamiast ocenić, zadać pytanie biegłemu, przejmuje to, bo to pasuje do jego wizji.
I wtedy biegły robi się takim sędzią naukowym. Wydaje wyrok de facto. On mówi, gdzie kto był, kto co robił. I sąd to przejmuje. To znaczy sąd wtedy, załóżmy, prawnik, nie sąd, prawnik, polega na biegłym, a biegły oczekuje od prawnika, że prawnik sam zdecyduje. I pojawia się paradoks. Nie? Ani biegły nie oczekuje, że prawnik to przyjmie jako 100% prawdę, tak? Ale prawnik przyjmuje. Są biegli, znam takich, którzy po wygłoszeniu opinii w sądzie, w tym tego rodzaju, zadają sobie taką pracę, idą po wyroku, idą i czytają uzasadnienie wyroku, bo biegły nie otrzymuje w Polsce kopii uzasadnienia wyroku. I patrzą, w jaki sposób sąd potraktował to, co biegły powiedział. I jeżeli okazuje się, że sąd nie zrozumiał przesłanie biegłego, nie usłyszał biegłego, to taki biegły ma jakieś tam ścieżki, ewentualnie wirtualne, tak? Nierealne, ale jest w każdym razie refleksja ze strony biegłego, nie? Wpływ na decyzję to już inna kwestia, co robić. Jeżeli zapadł wyrok, w wyroku niepoprawnie zrozumiano, zacytowano to, co biegły powiedział, biegły to widzi, to co ma robić biegły, nie? To jest kwestia ciekawa, na którą ja nie znam odpowiedzi. Ale że takie sytuacje się zdarzają, to tak. To tak. Bo prawnik nie potrafi biegłego usłyszeć. Biegły mówi czasem językiem skomplikowanym, a czasem biegły mówi niekategorycznie. On podkreśla, że to jest prawdopodobne, ale dla prawnika to jest jak czerwona chusta, bo prawnik chce mieć tak albo nie. Ale nie da się powiedzieć tak czy nie. Nie jesteśmy wróżkami. Tak? No, nawet jeżeli wróżka to mówi tak czy nie chyba, nie? Nie powie, że prawdopodobnie tam ileś tam, bo wtedy nikt nie przyjdzie. Ale biegły naukowo, bazując na swoich metodach, on nie może powiedzieć w większości przypadków tak. On może powiedzieć, że prawdopodobnie tak. I prawnik tego nie zawsze chce słyszeć. To. Panie profesorze, a czy z doświadczenia kryminologa trudniej się przesłuchuje młodocianych przestępców, czy starych recydywistów? No moje doświadczenie raczej adwokackie. Tak? Miałem swój etap adwokata w sprawach karnych, cywilnych. Nawet miałem kilka spraw przed Trybunałem Praw Człowieka zaocznie. Bo klientów nie było stać na to, żeby opłacić moją podróż do Strasburga. Ja jej nie prosiłem, bo to byłoby nierealne. Nie? Nawet nie marzyłem o tym, ale parę spraw takich wygrałem. I moje doświadczenie, jeżeli chodzi w tym zakresie, bo mówię już jako praktyk, są takie, że i w tym i w innym przypadku sprawdzona taktyka to okazywać szacunek. Tak? Nawet co by nie był oskarżany. Jeżeli chodzi o recydywistę, to miałem takie kilka sympatycznych spraw, w których to, że ja zwracałem się do człowieka z szacunkiem, zmieniało to, co człowiek zamierzał robić, nie? Jako klient. Ja uzyskiwałem to, co chciałem. Podpis, nie? Przyznanie się takie adwokackie dla adwokata. Bo adwokatom zależy na tym, żeby mieć jakieś prawdy. Wiadomo, że wszyscy adwokaci mówią, klient kłamie. Kłamie jako klient, to tak. Kiedy idziemy do lekarza, my nie mówimy prawdy z reguły. Tak? My wiemy, jakie będą konsekwencje, jeżeli my powiemy tu boli, a nam boli tu. Nie? Są różne dowcipy na ten temat. A adwokatu, teoria moja i moich kolegów jest taka, że chodzi o to, że człowiek próbuje sprawdzić prawnika. Czy prawnik jest w stanie wyłapać. Takie jest. Bo jak on ma sprawdzić tego prawnika? Łatwo powiedzieć mu nieprawdę i zobaczyć, jak ta wersja się utrzyma. Adwokaci to wiedzą o tym, nie? Więc wracając, jeżeli podchodzisz do człowieka z pozycji, że ty chcesz słuchać, że ty chcesz usłyszeć jego, a nie tylko robisz formalnie to, co ci widzimisię wydaje się trzeba robić, to wtedy można ustalić kontakt. I ten kontakt zawsze pomaga adwokatom, jeżeli jest on. To wtedy przepływ informacji jest inny, nie? I reakcja na porady też jest inna. Więc to dotyczy młodych i starych.
Tak? Panie profesorze, wspomina pan, że każdy klient kłamie. A jak odnosi się to do świadków czy oskarżonych? Czy osoby z zaburzeniem percepcji, osoby pod silnym wpływem stresu, osoby pod wpływem substancji odurzających też kłamią? Jak rozpoznać, kiedy osoba działa pod wpływem emocji, kiedy działa pod wpływem innych substancji, a kiedy po prostu jest to Bardzo kłamstwo? dobre pytanie, bo mówiąc z perspektywy świadków, tak, jest takie znane powiedzonko wśród radców i adwokatów, każdy go wie, że kłamie jako świadek. Ale przez lata ja to bez refleksji też powtarzałem. Ja to wiedziałem rzeczywiście. To, co jest w aktach sprawy, absolutnie różni się od tego, co człowiek powie. A teraz ja podejrzewam, że odpowiedź jest bardziej przykra. Odpowiedź jest taka, że to, co jest w aktach sprawy, to nie są zeznania świadka. To jest to, co, tak jak mówiłem, to jest tworzenie protokołu. Zamiast świadka słyszeć, tworzy się protokół. Dlatego tak dziwnie wychodzi, że my patrzymy w akty sprawy i świadek mówi o to, a w sądzie nagle mówi inaczej, bo to, co on mówi w sądzie, to jest to, co on mówił tam. Nie każdy świadek tak radykalnie zmieni i zaczyna inne rzeczy mówić. On to mówił, tylko to zostało przerobione w protokół i to absolutnie nie jest podobne. Nie tylko treściowo, nie tylko jako forma, ale też treść do tego, co on rzeczywiście mówił. Bo w naszym systemie, gdzie my polegamy na pisanych protokołach, to jest nieuniknione. I powstaje pytanie, jak ocenić to? Czy to, co powstało jako twórczość świadka i przesłuchującego, a głównie przesłuchującego, bo świadek zaakceptował to, i to, co świadek mówi później w sądzie, gdzie pytanie na przemian zadaje oskarżenie, obrona, sąd, co jest bliżej tego, co świadek obserwował. I odpowiedź nie jest łatwa. W praktyce niestety prawo jest tak skonstruowane, że jest możliwość odczytania poprzednich zeznań. To jest pochodzi, ja myślę, z czasów PRL, z modelu radzieckiego, który polegał na pisemnych protokołach, bo wiadomo, w jakich warunkach oni mogli powstawać, nie? W systemie radzieckim. Bezpieka i tak dalej. Jak powstawały pisemne protokoły. No, taka sympatyczna też refleksja, nawet w czasach inkwizycji byli protokoły przesłuchań i oni zawierali bardzo dużo szczegółów. Ostatnio ja usłyszałem od takiego profesora z Torunia, który zajmuje się ciarami, nie? I tak dalej. Protokoły, wyobraźcie sobie, które pochodzą sprzed kilkuset lat w procesach o czarownicy, zawierają tak dużo szczegółów, że jeżeli by to było teraz, można byłoby uwierzyć, że człowiek rzeczywiście był na Łysej Górze, tańczył z diabłem i tak dalej. Bo tam tak dużo jest elementów. Tak. Więc nie możemy polegać na pisemnych protokołach. Będziemy zawsze mieli tą sytuację, że świadek wydaje nam się, że kłamie. Jeżeli będziemy nagrywali, będzie inna sytuacja, nie? Ale tam kolejne wyzwania się pojawiają. Jeżeli chodzi o środki odurzające albo jakieś inne sytuacje, tak, kiedy świadomość jest zmieniona, no to trzeba przyjąć, że świadek to jest jedna z pierwszych rzeczy, które należy ustalić. W jakim stanie był świadek, jak daleko był świadek, na co on zwraca uwagę, jaki był powód, dlaczego świadek pojawił się tam. Nie? Z kim był świadek? Bo jeżeli on był sam, obserwacje będą te. A jeżeli on jest w grupie innych ludzi, to on inne rzeczy będzie widział. Jeżeli on później omawiał to z kolegami, którzy też to widzieli, albo oglądał film na YouTube, to on zmieni te wspomnienie, które on miał. Kontaminacja będzie, nie? Jeżeli minęło bardzo dużo czasu, tak samo, kiedy my go zapytamy, on już ma rzeczy, których on nie widział. On nam będzie mówił. Jeżeli z nim rozmawiali policjanci, którzy go doprowadzali, oni też dokonują kontaminacji. To powinno się unikać tego. Można rozmawiać tylko raz. Nie można robić tak, jak robi się w Polsce. Nieformalne rozmowy. Takie. Przed przesłuchaniem. A teraz zaczynamy oficjalnie. Nie można tego robić. Właśnie ze względu na to, że dochodzi do kontaminacji oryginalnych wspomnień. Jeżeli naszym celem jest ekstrakcja informacji, to my musimy dbać o to, żeby nic nam nie przeszkadzało, żeby świadek miał te same informacje, które on odebrał, z minimalnymi zakłóceniami. Jeżeli my robimy
wstępne przesłuchanie, nie? Rozpytanie i tak dalej. To my wpływamy na to, co on powie dalej. I stąd pochodzi. Bo później świadek przypomni coś innego i w sądzie nagle pojawi się inny obraz i wszyscy mówią, dlaczego ty kłamiesz, panie? Ale dlaczego? On może nie kłamie. On może mówi to, co mu nie dawali powiedzieć. Nie? To, co nie trafiło do protokołu. Aczkolwiek może być inne tłumaczenie. Ja nie mówię, że świadek nigdy nie kłamie. Kłamią też. Są różne powody. Ale nie można wykluczyć tego. Dlatego zobaczcie Państwo, jak ważna jest zmiana podejścia do przesłuchań. Zmiana, odejście od tych średniowiecznych, nie sprawdzających się. Nawet w średniowieczu oni nie stosowali tak tortury, jak my myślimy. Tortury były stosowane w bardzo formalizowany sposób. Jeżeli weźmiemy tam czarownicy i tak dalej, tam była formułka pewna, która musiała być. Ale my to odbieramy przez pryzmat filmów hollywoodzkich, jak oni byli prymitywni i głupi. Oni nie byli głupi. I świadczy o tym to, co powiedziałem, że protokoły byli bardzo szczegółowe, nie? Kiedy oni pisali protokoły. Wszystko było. Jak byli ubrani, jak tańczyli, kto tam jeszcze był, jak był ubrany, nie? Co mówił i tak dalej. Wszystko, co można było później sprawdzić. Ale my robimy to samo w kółko, nie? Nam brakuje refleksji. Panie profesorze, cały czas krążymy wokół tematu kłamstwa. A jak ocenia pan wartość dowodową i błąd diagnostyczny wykrywacza kłamstw, wariografu? No, w moim projekcie opinia powszechna jest bardzo negatywna. Problem z nim polega nie na tym, że on daje jakieś tam nieprawidłowe wskazania. To jest narzędzie. Ono mierzy obiektywnie charakterystyki psychofizjologiczne. Tętno, ciśnienie krwi, tempo oddechu zależy od wariografu. Pomiary są obiektywne. Problem polega na tym, kto interpretuje to. Interpretuje to wariografer, poligrafer, osoba, która ma certyfikat, przeszłe szkolenie i tak dalej. Ale ze względu na to, że to człowiek może mieć swoje widzimisię i z reguły ma. Bo kiedy wariografer układa pytanie, on musi wiedzieć o tym, co jest w sprawie. I to będzie rzutowało na to, jaki on ma koncept. I później będzie to z kolei rzutowało na to, jak on interpretuje te wskaźniki. Nie? Ich uczy on, jak temu zapobiec i tak dalej, i tak dalej. Ale jest powód, dlaczego w wielu krajach stosowanie wariografu jako dowodu jest zakazane. On może być stosowany w bankach przez prywatne jednostki dla kontroli tych. W Polsce stosuje się to na przykład przy rekrutacji do ABW. Do innych służb pewnie też, o ABW wiem na pewno, wobec studentów Akademii Policji, nie? Po wakacjach oni mogą, mi mówili, nie wiem na ile to jest zgodne z prawdą, ale słyszałem to od osoby godnej zaufania, że odbywają badania wariograficzne. Tylko wtedy my możemy popełnić błąd. My oczekujemy od wariografu to, co on nie jest w stanie nam dostarczyć. Ze względu na to, że to człowiek interpretuje wyniki, a człowiek może się mylić. A my odbieramy wtedy to jako coś, co jest prawdą. I blisko nie leży. Bo wariograf pokazuje reakcję organizmu. I my nigdy nie wiemy, nie mamy pewności, nawet jeżeli jesteśmy wykształconym wariograferem, co jest powodem tych reakcji. Nam może się wydawać, że my zadaliśmy pytanie i na to pytanie człowiek zareagował. Ale są przypadki, kiedy okazuje się później, że człowiek zareagował na jedno słowo w tym pytaniu. Jedno słowo. I zareagował podświadomie. Bo to słowo wiąże się z taką jakąś traumą z dzieciństwa. A pytanie same okazało się, że on ma reakcję. Nie? Ciało znalezione w piwnicy i on zareagował na słowo piwnicy. Ale słowo piwnicy mu podświadomie kojarzy się, bo on miał jakieś tam przygody, kiedy był dzieckiem. I on reaguje na słowo piwnicy, a nie na to, czy ty zostawiłeś zwłoki w piwnicy. Niestety my nie możemy wejść do główki innej osoby. Dlatego wariograf w kontekście dowodowym powinien być wyłączony jednoznacznie, moim zdaniem. Nie? W Polsce jest inna praktyka. Jest dopuszczalna ekspertyza psychofizjologiczna, jest cała szkoła i tak dalej. Nie? Ale podejście krajów zachodnich, podejście nawet Amerykanów jest takie, że to nie jest dobra rzecz. To jest to, co może
prowadzić błędnym tropem. Bo ty uwierzysz w wyniki wariografu, bo tobie się podoba. Ty widzisz podejrzanego i on ci wygląda, jak Lombroso mówił, tak? Wygląda na przestępcę. No przecież i tu wariograf pokazuje, że on kłamie, że on ma informacje ukrywane i tak dalej. I tobie będzie to się podobało. Ale co to ma wspólnego z prawdą? Bo my szukamy prawdy w postępowaniu karnym. Na ile my jesteśmy jako ludzie w stanie zbliżyć się do niej, nie? Więc stosunek jest krytyczny. Panie profesorze, co dziś jest największą zmorą śledczych przy zabezpieczaniu dowodów cyfrowych? Wiele ich jest, bo to jest bardzo specjalistyczna działka. Ona wymaga wiedzy. Na szczęście w Polsce od kilku lat istnieje struktura, która tym się zajmuje, która w tym wspiera i prowadzi dochodzenie. To jest Centralne Biuro do spraw zwalczania cyberprzestępczości. Mamy terenowy oddział w Olsztynie i w innych regionach. I to są osoby, które na bieżąco są z tym. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy pospolite, gdzie pojawia się wątek cyfrowy, to dobrą praktyką stosowaną jest korzystanie z pomocy biegłego, nawet na etapie oględzin miejsca zdarzenia. Więc nie jest to problem. Moim zdaniem to można mówić o konieczności podniesienia kompetencji tych, którzy pracują na ziemi, nazwijmy tak, którzy robią oględziny i tak dalej, żeby oni mieli lepsze rozeznanie w technologiach cyfrowych, czym są ślady cyfrowe i tak dalej, nie? Bo trzeba zwiększyć tą świadomość, bo jeżeli ty wiesz, czym jest ślad cyfrowy i gdzie on jest, to ty też masz refleksję, jak lepiej zabezpieczyć taki ślad. Pamiętam lata temu na posiedzeniu koła naukowego, jestem opiekunem koła naukowego kryminalistyki, teraz zrobił on rebranding. Zarząd teraz składa się z prawników, bardzo sympatyczny, jest 4. roku, nie? On już jest 5. będzie rok za chwilę u nich. Bardzo aktywny zarząd, powtarzam, z prawników. I koło działa płynnie od 11 roku, bo ja przyjechałem do Polski w 11. W styczniu zacząłem pracować, a w czerwcu do mnie podeszli studenci, wtedy jeszcze bezpieczeństwo i zaproponowali. I my, pamiętam, któryś rok zapraszaliśmy pierwszego prezesa naszego koła. On miał doświadczenie w drogówce, z 5 lat on przepracował w drogówce, później zmienił w policji. Student, który kończył bezpieczeństwo. I on przyszedł, chętnie odpowiadał na pytania studentów i padło pytanie też dotyczące zabezpieczania na przykład kamerki w samochodzie. Jeżeli mamy wypadek i nie ma możliwości zadać pytanie, tak, po rannie albo w ogóle na innym świecie, tak, kierowcy samochodów, ale widzimy, że jest kamerka. I pytanie było takie, co robić, co wy robicie jako drogówka. Widzicie, kamerka. I on po chwili zastanowienia się powiedział, ja nie wiem. To była szczera odpowiedź. Ja nie wiem. A dlaczego nie wiem? Bo jako policjant doświadczony, z jego bagażem doświadczeń, on wiedział, że nie ma odpowiedzi jednoznacznej, bo jest duże ryzyko. Jeżeli kamerka dalej jest podłączona, to co, ja mam odłączyć ją od zasilania, a co się stanie z danymi? A kamerki są różne, ja nie wiem, jak ją wyłączyć, żeby ona dane zapisała, bo ona pisze może w kółko, nie? Ale jeżeli ja nic nie będę robił, to ona nadpisze może te dane, może już nadpisuje. Więc lepiej nie robić nic. Tak? Sytuacja zmieniła się, bo to było lata temu. I teraz wiem, że są pewne wytyczne i policjanci wiedzą, co robić z tymi kamerkami. Ale to jest mały ułamek problemu, nie? Co robić w innym przypadku, jeżeli mamy telefon, jeżeli mamy laptop, jeżeli mamy tablet, jeżeli mamy smartwatch albo opaskę fitness. Jakie jest prawidłowe postępowanie, nie? Policjanci, nie tylko policjanci, ale wszyscy tak zwane first responders, to znaczy ci, którzy jako pierwsi na miejscu zdarzenia, oni muszą wiedzieć, nie tylko na zasadzie 1, 2, 3, ale rozumieć, dlaczego musi być 1, 2, 3. No właśnie, a jak zapobiec sytuacji, w której obrona podważa autentyczność skonfiskowanego dysku czy też smartfona? To jest funkcja obrony. Po to jest obrona, w moim rozumieniu.
obrońca pełni rolę takiego wilka w lesie. Bo jeżeli w lesie nie ma wilka, to będą słabe zwierzątka. Zwierzątka chore będą dawali dzieci i skutkiem będzie to, że nasz las będzie słabym. Wilk pełni rolę, on zabije słabe, chore zwierzęta. I to jest funkcja obrońcy. Jeżeli obrońca tego nie robi albo nie ma do tego narzędzi, nie będę mówił, w którym kraju tak jest, nie? Że ma bardzo mało narzędzi. I on nie może przeciwstać organom ścigania na etapie postępowania przygotowawczego, tak? I to uznawane jest za normę w naszym modelu. To wtedy my nie mamy tej konkurencji. Wtedy mamy słabe sprawy, jakiś odsetek, który trafi do sądu, zapadają może wyroki skazujące. Sprawa Tomasza Komendy jest bardzo dobrym przykładem. Inne sprawy, o których media pisali, gdzie jest to samo, że jest nadużycie ze strony organu ścigania, a dlaczego to nadużycie nie zostało ujawnione? No dlatego, że nie ma obrony. Obrona nie ma narzędzi. Obrona może to widzieć, ale ona nie ma jak reagować na to, bo ustawodawca nie daje obrońcy żadnych narzędzi. To jak obrońca ma być tym wilkiem? Więc co? Akceptujemy słabe zwierzątka w naszym lesie, tak? Od czasu do czasu takie zwierzątka będą, tak jak sprawa Tomasza Komendy. Można powiedzieć, że to wyjątek, ale jeżeli jesteś na jego miejscu, to już nie odbierasz to jako wyjątek. Nawet jeden przypadek jest za duży. Praktyka światowa pokazuje, że musi być obrona, która jest aktywna. Ona musi mieć narzędzie. Wtedy jest szansa, że nie dojdzie do części pomyłek sądowych. Będą też, zdarzały się. Ja nie mówię, że to jest panaceum, ale będzie mniejsze ryzyko. Plus to spowoduje, że będzie większa transparentność procesu. Będzie ktoś, kto patrzy organom ścigania na ręce. Nie będzie tak, że organ ścigania robi coś i nikt nie wie, co oni tam robią. Wszystko jest wielka tajemnica śledztwa, nie? Tak jak mówię, tam gdzie jest tajemnica, z reguły adwokackie podejście, kryje się czyjeś zaniedbanie albo nawet przestępstwo. Wtedy pojawia się tu tajemnica, to nie dotykaj, to nie patrz. Nie można tak myśleć. To jest myślenie, które rodowodem pochodzi z czasów PRL. Nie? Obrona musi być aktywna. Dlatego jeżeli obrona podważa dowody cyfrowe, no, po pierwsze musi być podstawy. Obrońcy trzeba dać możliwość korzystać z opinii biegłych prywatnych, czego my nie mamy. My mamy tak skonstruowane obecnie przepisy i praktykę, że obrona jest zniechęcana wręcz do korzystania z tego. Obrońca może zwrócić się do prywatnego biegłego, tylko status tej opinii jest niedookreślony, niejasny. I w praktyce jest linia orzecznicza, gdzie sądy polskie podchodzą do tego tak, że to nie jest dowód, to jest informacja o dowodzie, taka opinia prywatna biegłego. A w literaturze, w doktrynie wprost mówi się o tym, że przecież obrońca płaci za tą opinię. To biegły mu dostarczy to, co obrońca chce. No ale to nie jest problem tylko polski, to jest problem ogólnoświatowy. I dawno temu inne kraje wypracowali schemat. Dawno temu zrozumieli, że będą biegli, którzy będą wydawali opinie na zlecenie, ale będą też biegli, którzy będą rzetelnie podchodzili i analizowali opinie biegłych oskarżenia. I wtedy będziemy dochodzili do prawdy. Bo jeżeli jest tylko jedna opinia biegłego procesowego, a my jesteśmy prawnikiem, a my nie znamy się na życie, to jak my mamy ocenić, co my oceniamy w tej opinii? My nie znamy się na tej działce, my nie mamy innej konkurencyjnej opinii. Więc my patrzymy na wnioski i zakładamy, że te wnioski prawidłowe, bo biegły uprzedzony, biegły pochodzi z listy biegłych sądowych. To wszystko jest niedobra droga, nazwijmy to. Bo nawet jeżeli biegły formalnie spełnia wszystkie warunki, to nie fakt, że w tej konkretnej sprawie on wydał prawidłową opinię, pełną. I tylko alternatywna opinia biegłego, któremu zapłacono, który będzie szukał docelowo tych elementów, jest w stanie nam pomóc jako sędziom na przykład, nie? Jako decydentem procesowym, bo to może być etap też postępowania przygotowawczego, kiedy takie opinie pojawiają się. W obecnym stanie prawnym, nie?
my możemy zasięgnąć takiej opinii, powtarzam, ale ona nie będzie być traktowana jako opinia biegłego procesowego, aczkolwiek to może być nasz biegły prywatny, bardziej doświadczony niż biegły, który wydał opinię procesową. Może być tak, że to jest nasz biegły, my zapłaciliśmy jako obrońca i on na emeryturze, on chwilę temu pracował. On uczył tego biegłego, który teraz wydał opinię procesową. I z powodów formalnych my tę opinię nie przyjmujemy. Nonsens. Kiedy formalizm zastępuje content sam. Bo pytanie jest nie, że to jest prywatny biegły, a co jest w jego opinii. Co on chce powiedzieć. Temu uczy kryminalistyka. Żeby formalizm nie przeszkadzał nam w ustaleniu faktów. A w tym wypadku, przy takim podejściu, to przeszkadza. Muszę powiedzieć jedną rzecz, bo przygotowany jest teraz w ramach PTK. PTK aktywny udział bierze, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, w tym projekt ustawy o biegłych sądowych. Bardzo sympatyczny, miejscami kontrowersyjny. Tak, dużo dyskusji jest, żeby ten system był naprawiony. Zmiany mają być niestety tylko na poziomie instytucji biegłego. Nie ma zmian, w każdym razie ja nie wiem o tym, jeżeli chodzi o model, który przewiduje KPK, żeby opinia biegłego prywatnego została w jakiś sposób prowadzona. Nie tak, jak jest teraz w obecnym kształcie. Więc jak najbardziej nie ma w tym nic złego, jeżeli obrona podważa dowód cyfrowy, jeżeli do tego są podstawy. I ostatnia refleksja taka. Miałem taki dziki pomysł troszeczkę. Nawet chciałem o tym pisać. W każdym razie podzieliłem się tym pomysłem z kimś. I była dyskusja, co jeżeli klienta naszego nie stać na to, żeby zapłacić biegłemu prywatnemu. My też wiemy, jako obrońcy, radcy prawny, że jeżeli taka opinia zostanie przygotowana, to sąd ją nie przyjmie tak samo jak opinię procesową. To jest prostsza droga. Przecież jest ChatGPT, jest tak, szczególnie jeżeli chodzi o opinie informatyczne. Przecież ChatGPT, Gemini, to co w Polsce nazywamy Gemini, angielski Gemini, oni byli szkoleni na danych informatycznych. A dlaczego? Bo tam jest tak albo nie, 0 albo 1. Łatwiej było model na tym wyszkolić. Dlatego te modele generalnie są niesamowicie dobre w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Są modele teraz już masy ich dedykowane, podpisanie kodu i tak dalej. Są ostatnio widziałem model, który potrafi utworzyć aplikację na smartfon. Nie trzeba ściągnąć z Play Store. Dajesz temu modelu opis, co aplikacja ma robić, on ci pisze, pakuje to wszystko, ty instalujesz i masz twoją własną aplikację. Możesz sprzedać, możesz umieścić w Google Play. To jest dzisiejszy czas. Więc idea jest taka. O taki adwokat albo radca prawny bierze opinię procesowego biegłego z zakresu informatyki kryminalistycznej, daje czatu GPT i czat GPT wydaje opinię alternatywną. I nie chodzi o to, że my mówimy, że to my zrobiliśmy, a my możemy wprost, jako obrońcy radcy prawny. Ja skorzystałem z czatu GPT, niech biegły odpowie, odniesie się do tych zarzutów. I jest przesłuchanie biegłego i biegły może być przesłuchiwany na podstawie wskazówek czatu GPT. Biegli bardzo boją się tego. Paradoksalnie boją się nie ci biegli, którzy powinni się bać. A na ostatniej konferencji w Rzeszowie, kiedy ja o tym opowiadałem, teraz przypomniałem, gdzie ja to mówiłem, konferencji, zjazd Katedry Kryminalistyki i wystąpienie takie było bardzo dyskusyjne moje. Potem dyskusje trwali, bo ja im kilka rzeczy powiedziałem, które wzbudzili ich interes, ale kto do mnie podszedł z biegłych, bo tam byli biegli. Biegli z zakresu badań pisma ręcznego, o których ja w ogóle nie myślałem, że można stosować sztuczną inteligencję do podważania, krytyki, analizy krytycznej ich opinii. Ale oni boją się tego. Boją się niczego. Nie tego, że czat albo Gemini będzie im wytykał błędy, a boją się prawników, którzy nie będą rozumieli, że czat nie potrafi tych rzeczy, że to jest opinia, która opiera się o subiektywne przekonanie pismoznawcze. I czat nie może tam wejść i skutecznie powiedzieć, że to jest nie tak, to jest nie tak. Ale prawnik nie wie o tym. Prawnicy w Polsce mają mało kryminalistyki. Bardzo mało. Więc prawnik taki da na karmie ChatGPT tą opinię i będzie zadawał głupie pytanie. I tego boją się biegli.
boją się głupich prawników, którzy korzystają w nieodpowiedni sposób bez wiedzy kryminalistycznej z narzędzi. Dlatego na tym etapie tylko informatyczny w opinii ja widzę to. Panie profesorze, w Polsce istnieją według opinii obywateli 3 szyfrowane komunikatory. Jest to Telegram, Signal i WhatsApp. Telegram, rosyjska aplikacja, która w Polsce rozpowszechniona jest do wprowadzenia do obrotu, jak i dystrybucji narkotyków. Signal najczęściej używany w Polsce przez polityków, jak i WhatsApp, który jest już najbardziej rozpowszechnionym komunikatorem, który jest masowo używany. Czy dla nowoczesnej kryminalistyki i policji istnieją jeszcze komunikatory nie do złamania, tak zaszyfrowane, na które nie istnieją jeszcze programy ani umiejętności? To jest troszkę inny aspekt. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jest retencja danych. Więc jakiegokolwiek komunikatora by nie używaliśmy, metadane tej komunikacji, nie sama komunikacja, tak jak pan powiedział, będzie zaszyfrowane, jest to wyzwanie i czasem na tyle to jest czasochłonne, że perspektywa kilkunastu lat zniechęca organ ścigania do zajmowania się tym. Ale są metadane. Ja mogę zobaczyć, z kim pan rozmawia, jak długo pan rozmawia i ile informacji wysyła i jakich. Ja nie widzę, co pan wysłał, ale widzę, że pan wysłał zdjęcie. Ja widzę, gdzie pan jest, kiedy pan robi. Ja widzę, gdzie jest pan rozmówca. W Polsce jest obowiązek retencji danych. Tak? 2 lata temu wyrok Trybunału Praw Człowieka uznano te praktyki za niezgodne z prawem europejskim. To podlega zmianie. Prace trwają. Od jakiegoś czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowany jest projekt, ja nie mówię, że nie. Ale stan obecny jest taki, że jest totalna retencja danych. Więc nieważne, jakie macie szyfrowanie, to o czym mówił kiedyś Snowden, że na podstawie metadanych komunikacji można domyślić się, o co chodzi. Przykład Snowdena, jeżeli człowiek dzwoni do lekarza, onkologa. My nie wiemy, o czym oni rozmawiają, ale my wiemy, że rozmówca jest onkologiem. Więc można domyślić się, o czym jest rozmowa. Im więcej my mamy takich punktów zaczepienia, tym więcej my możemy lepszy obrazek ułożyć sobie. My nie musimy patrzeć, co jest w komunikacji, o to chodzi. Wystarczą metadane, a te narzędzia u polskich służb są. Kwestia tylko wykorzystywania. Myślę, polskie służby nie są gorsze w tym. Myślę, że to powszechnie jest używane. Nie? Panie profesorze, w dobie wojny hybrydowej i fali cyberataków na polskie urzędy, jako ekspert od cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości, skąd czerpie pan wiedzę o najnowszych metodach hakerów? Oni wszędzie są, bo teraz co prawda mamy dużo informacji fejkowych, sensacyjnych, ale można to zobaczyć nawet niechcący. Bo jeżeli pojawi się jakiś news, to normalny odruch każdego prawnika, kryminalistyka, jeżeli on widzi, że to blisko jego działce, on zaczyna robić research i dochodzi do jakichś tam źródeł. I to jest to. Tak? Sygnał, a później jest grzebanie, odnajdywanie i tak dalej. Tak wracając do tych komunikatorów, bo jeszcze nie dokończyłem, tak myślę, co mogę powiedzieć. Obecnie jest dyskusja, co prawda ona chyba jest poza Polską, bo nie wiedziałem publikacji na ten temat, ale ona toczy się w anglojęzycznym internecie i na oficjalnym poziomie w państwach tych, tak jak Stany Zjednoczone. Chodzi o osłabienie szyfrowania, bo szyfrowanie jest dzisiejsze na takim poziomie, że tak jak pan powiedział, jest wyzwaniem uzyskanie klucza do niego, nie? Coraz lepsze się robi. I jest taki pomysł głupi, moim zdaniem, absolutnie. Osłabić szyfrowanie. Na przykład wprowadzać tam przymusowe dziury, kluczyki, dawać organom ścigania. Tylko tak jak tłumaczę studentom, problem jest taki. Jeżeli będzie osłabione szyfrowanie, to wcześniej czy później kluczyk dostanie się w ręce niepowołane. Nie możemy zagwarantować, że to, co jest, będzie utrzymane w tajemnicy. Bo każda tajemnica wcześniej czy później staje się publiczna. To jest prawda o każdej tajemnicy. Nie ma czegoś takiego, co da się ukrywać w nieskończoność. A szczególnie w świecie cyfrowym, gdzie są gracze, które mają interes, żeby takie rzeczy mieć.
Więc to jest błędne rozumowanie, ale politycznie wygląda bardzo ładnie, bo to apeluje do wszystkich, że trzeba zrobić tak, żeby telefony mieli niższy poziom zabezpieczeń. Bo nie będę wymieniał, nie chcę robić reklamy, bo to byłoby nieuczciwie, a potem ja nie wierzę w to, że te telefony są takie. Nie? Ja mam swoje podejrzenia jako adwokat, jak wygląda sprawa w rzeczywistości. Ale są niektóre modele, które pozycjonowane są jako skierowane na prywatność. Nie? I właśnie powiemy, które, bo firma Apple nie płaci nam za reklamę. No, nie wiem, o co panu chodzi, nie? Nie rozumiem, nie znam tej firmy. Chodzi o to, że nie można tego robić. Bo szyfrowanie to jest to, dzięki czemu, szczególnie w Polsce, my mamy całą gospodarkę. My płacimy wszędzie, korzystając z tego szyfrowania, wszystkie nasze finanse. Jeżeli będzie to osłabione umyślnie, prowadzone kluczyki dostaną się na pewno w nieuprawnione ręce, to będzie tragedia. Będzie tragedia. Dlatego jedyna droga jest coraz większe szyfrowanie, coraz lepsze szyfrowanie. Nie ma innej drogi. I nie chodzi o to, że przeciwstawiać interesom służb. To nie ma żadnej sprzeczności. Służby muszą być transparentne. One muszą być widoczne. To, co oni robią, musi być publiczne. Nie to, że robią na co dzień, a co oni mogą robić. Że to nie jest tajemnica. I wtedy mamy lepsze służby. Jeżeli patrzą na ręce, jeżeli fachowiec naprawi ci samochód, nie? Niektórzy właściciele lubią stać i patrzeć, jak on to robi. I wtedy on robi inaczej. Ale jeżeli go zostawić samemu i pójść, to później jest rachunek czasem, nie? A wymieniłem panu to. Patrzysz, a on nie wymienił tego, a to nie trzeba było wymienić później, jak się okazuje. Jeżeli nie patrzeć na ręce, to jest problem. Nasze zaufanie, ono daje powód do nadużyć. Dlatego o to chodzi współczesna polityka unijna, tak? Trybunał Europejski, Komisja Europejska, to, co oni próbują przemycić, ja to tak rozumiem, nie tylko ja, nie? Oni próbują przemycić ideę, że prawa człowieka nie można przeciwstawić możliwościom organu ścigania. Tak? To nie jest tak, że jeżeli my wzmacniamy jedno, osłabiamy drugie. To jest mentalność czasów totalitarnych. Prawa człowieka pomagają zrobić służby lepsze. Oni będą lepsze, oni będą skuteczniejsze, bo u nich będzie selekcja wtedy, kto tam pracuje i co robi. I będą szukali metod, które będą i zgodne z prawami człowieka, i też lepsze, skuteczniejsze. Nie? Jeżeli zrobimy odwrotnie, to będzie strasznie. Oto za wschodnią granicą, nie? Przykład. Jeżeli służbom dać wszystko, co oni chcą. Fajnie. Panie profesorze, chciałbym teraz przejść do tematyki kryminalistycznej praktyki terenowej i trudnych stanów dowodowych. Chciałbym zapytać, jakie najczęściej są popełnione błędy w tak zwanej złotej godzinie, czyli najkrótszym czasie od ujawnienia przestępstwa? Jakie są błędy, które są później wręcz niemożliwe do naprawienia w późniejszym postępowaniu dowodowym? No, to zależy od sprawy. To zależy. Poprawna odpowiedź. Tak? Głupia taka, prawnicza odpowiedź. To zależy od wielu czynników. Są badania, były prowadzone, były nawet doktoraty na ten temat, jeżeli chodzi o błędy. Na przykład u mnie lata temu taki pan doktor obronił się z zakresu badania miejsc incydentów wypadków lotniczych. I pierwotna praca, którą on przedstawiał, ona była dobra. Ona zawierała odniesienie do realnych spraw, które w Polsce się wydarzyły, tak? Znane katastrofy lotnicze, tak? Nie tylko to, o czym my myślimy, ale poprzednie też sytuacje. I brakowało w tej pracy, pamiętam właśnie to, o czym pan powiedział, analizy błędów, nie? I myślę, że nam się udało. Praca jest dostępna do zapoznania się. Nazwiska pana doktora Piotr Konieczny, więc można, Marcin Konieczny. Piotr Konieczny to profesor. Tak? Więc można sięgnąć tu, nową pracę, chyba jest w publicznym dostępie i sobie zobaczyć. Są badania w tym zakresie, tak. Tu są względem adwokackim dużo ciekawych problemów.
Na przykład, jeżeli zastanowić się, kiedy robi się oględziny miejsca zdarzenia, czy jest tam transparentność? W znaczeniu takim, że ktoś obiektywnie kontroluje, co dokładnie jest robione na miejscu zdarzenia. Idea, która herezja troszeczkę, bo każdy technik kryminalistyki, policjant powie, to co, nie macie zaufania do mnie? Nie? Prokurator powie. Nie chodzi o to. Ale w prawie nie może być mowy o jakimkolwiek zaufaniu w kryminalistyce. Kryminalistyka uczy nas temu, że trzeba sprawdzać, trzeba wszystko weryfikować. Nie można budować opinii, decyzji na zaufaniu do biegłego. Trzeba analizować jego opinię. To, że on wcześniej 99 razy powiedział tak, że wszystko było ok, nie oznacza, że następny raz on powie dobrze. Takie musi być myślenie. Niemcy to nazywają kryminalistyczne denken. Myślenie kryminalistyczne. Myślenie adwokackie można to nazwać, radcowskie też. Tak? Więc w kontekście tej złotej godziny jeszcze jedna refleksja. Nie zawsze, niestety, ale taka jest prawda życia, ona jest, ta złota godzina. Bo z reguły organ dowiaduje się, policja, za późno. Zawsze jest za późno. Bo dla wielu śladów wystarczy, że minęło tam minuta, dwie. Wystarczy, że przez to miejsce przeszedł tłum gapiów. I już masz zmieniony obraz, nie? I to jest problem, z którym technicy kryminalistycy w Polsce spotykają się, nie tylko w Polsce. Tak? Że kiedy oni są na miejscu zdarzenia, oni nie tylko mają presję czasu, ale też od nich oczekuje się tego, czego zrobić się nie da. Oczekuje się, że oni są w stanie odtworzyć, jak wyglądało zdarzenie od razu po zaistnieniu. Tak? Są alternatywne rozwiązania. Na przykład można dać obrońcy możliwość przeprowadzania oględzin. Post factum oczywiście. Zalegalizować te oględziny. Po co to? No bo on może coś zauważyć, czego wcześniej nie zauważono. Nie, herezja, ja wiem. Nie? Ale chodzi o to, żeby wprowadzone zostały strona trzecia. Może być to nagrywanie, tak? Przebiegu oględzin. Może być, ale nagrywanie ono jest ułomne, bo tak jak ze zdjęciami, będzie na nim to, co człowiek chce pokazać. Nie? Może być skaner. Skaner 3D jest takim jedynym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem. To, co my mamy szczęście, tak, dzięki władzom dziekańskim mieć w swojej katedrze. Skaner 3D i studenci mogą zobaczyć, jak to działa i w praktyce potrenować na tym. Nie? To daje obiektywny obraz rzeczywistości. Obiektywny. Niezależnie od tego, co będzie w protokole, jeżeli dobrze zrobiony jest skan, zawsze można wejść z powrotem na miejsce i zrobić wirtualne nowe oględziny. O to chodzi, żeby oględziny były czynnością niesubiektywną, a dokumentacja była jak najbardziej obiektywna. Nie da się tego osiągnąć, bo jeżeli mamy tam wypadek drogowy, to policjanci pracują pod presją. Trzeba drogę uwolnić, bo stoi kilometrowy korek. Nie? I oni starają się jak najszybciej. A ta szybkość, ta presja powoduje, że wybiera się wersję i według tej wersji zabezpieczy się ślady, a inne ślady ignoruje się. A oni nie wiedzą na tym etapie, co się stało. Żaden z policjantów nie wie. Przecież jeżeli by oni wiedzieli, to nie byłoby potrzeby w sądach. Jako prawnicy my wiemy, gdzie jest fakt ustalany. W sądzie. Nie? Więc na tym etapie oględzin, jak ty możesz mieć pewność, że ta wersja, w której ty poruszasz się na miejscu zdarzenia, jest prawidłowa? No właśnie, panie profesorze, czy oględziny zwłok i miejsc zabójstw, ale także wypadków w Polsce są przeprowadzone według europejskich standardów ISO, czy wciąż panuje tu pewna dowolność? Nie, oczywiście. Technicy kryminalistyczni, mam z nimi do czynienia, mam bardzo sympatyczne kontakty. Co więcej, nasz były student teraz jest na przykład kierownikiem, jak to się nazywa, działu techników kryminalistyki, zapomniał, referat techników kryminalistyki w Olsztynie. I on jest człowiekiem myślącym. To jest cenne, że człowiek nie jest tak, że on wszystko umie, wszystko wie. On myśli i się uczy cały czas. I takich jest dużo.
To jest szczęście policji polskiej, że to jest. I standardy są, i oni robią to bardzo dobrze. Nie? Oni bardzo dobrze to robią. Dlatego nikt ich, zobaczcie, medialnie nie oskarża o jakieś tam problemy. Nie? Wy tego nie wiedzieliście, ja nie wiedziałem. Zdarzają się błędy, no a jak bez tego? To ludzie są. Ludzie zawsze będą popełniali błędy. Wspominał Pan o popełnianiu błędów pod presją czasu, stąd też pytanie, jakie główne problemy kryminalistyczne widzi Pan w procedurze identyfikacji ofiar katastrof masowych, tak zwanego DVI? Jakie międzynarodowe standardy są kluczowe, by uniknąć błędów pod presją czasu? DVI jest. Disaster Victim Identification. To jest działka dość specyficzna, szczerze mówiąc. Moja styczność z nią jest taka mała, bo przede mną w katedrze pracował na przykład pan profesor Sołtyszewski, bardzo znany badacz tego wszystkiego. On zajmował się tym i on by odpowiedział na to pytanie inaczej. Powiem w ten sposób, że polityka zmieniła się i w Polsce to też. I już od kilku lat. Jeżeli wcześniej, bo kluczowym problemem jest tam identyfikacja, kim jest denat albo denaci, jeżeli zwłok jest kilka. Dlaczego to jest kluczowy problem? Bo to pomaga nam nie tylko rozwiązać problem krewnych, bo krewni chcą mieć kropkę. My dajemy im kropkę. Oto tu i oto to się stało. Koniec. Nie? I dalej jest przeżycie, emocje i tak dalej, że oni mają zamkniętą sprawę. Nie? Sprawa się skończyła. Ale też chodzi o kwestię ustalenia, co się stało. Bo poprzez ustalenie identyfikacji uczestników, ofiar, my jesteśmy w stanie znaleźć, co się stało. Bo może tam terrorysta wśród nich, nie? Osoba, która nie ma na liście, uczestników, które weszło tam, nie? Z pasem szachida i tak dalej, nie? I nam jest łatwiej. Problemem było to, że polegała kryminalistyka przez wiele lat, aż do 18 roku, kiedy zmieniło się, pojawił się nowy DVI, guide Interpolu, na okazaniach. Stosowane było okazanie i okazanie jest czynnością ułomną, bo badania pokazały, późniejsze już, że jeżeli pokazujemy ciało krewnym, ciało się zmienia. Po śmierci mięśnie relaksują się i człowiek nie wygląda, twarz tak, jak ona wygląda przy życiu. Plus jest stres, plus jest czasem, że człowiek chce iść do domu i stawi kropkę w ten sposób, że mówi, tak, to on, chyba on. W protokole jest on. I sprawa zamknięta, nie? Jest to bardzo ułomna metoda, polegać na pamięci ludzkiej i na słowie, kiedy nie możemy tego sprawdzić. Badania DNA obecnie, nie? Badania DNA, badania uzębienia, jeżeli mamy historię leczenia zębów, mamy zdjęcie, to jest nasze daktyloskopia też, jeżeli mamy co daktyloskopować, tak? Prawniczy humor czarny. Nie zawsze mamy. Jak pan profesor wie, jest to dosyć duży mit społeczny z badaniami DNA. Mamy zakrzywiony obraz przez amerykańskie filmy, gdzie pokazują, jak technik kryminalistyki, czy też osoba odpowiedzialna za pobranie próbki ma już za 15 minut wynik. Jak to wygląda w praktyce? No, troszkę to trwa, tak jak pan zauważył, bo jest to metody czasochłonne. Tak? Jaki może być to czas oczekiwania? Trudno powiedzieć. Jest kolejka i o tym miejscu w kolejce decyduje, na ile sprawa jest pilna. Ale zawsze potrzebny czas. Zawsze. Dlatego tu niestety przyspieszyć my nie możemy, bo pan rozumie, jakie ryzyko może z tym wiązać się, plus metody nie pozwalają na to. W Hollywoodzie to tam są ramy. Nie można zrobić film, który będzie trwał kilka dni. No można, oczywiście, jest taki stary dowcip, tak? Czy będziesz oglądał film, który trwa 8 godzin? No nie. A jeżeli ja podzielę to na odcinki? No tak. Tak. I to jest prawda współczesna, tak? Oglądamy te seriale. De facto to jest jeden wielki film. Ale nie da się tego pokazać na ekranie. Tak samo to, co mówiłem o torturach. Będzie to 2,5 minuty, bardzo graficzne i będzie wynik. Ale tak to nie jest.
w życiu realnym. To nie jest. Jest Hollywood, a jest życie realne. Nie? I życie realne może być rozczarowaniem troszeczkę, jeżeli oczekujesz zobaczyć to, co widziałeś w serialu. Nie? To jest oczywista taka refleksja. Więc jest różnie. Nie? Jest problem tam inny troszkę, z którym na przykład spotkali się, biegli, jeżeli pamiętacie, zestrzelenie samolotu linii malazyjskich chyba na terytorium Ukrainy, początki same konfliktu, tak? I ofiary po dłuższym czasie, po upałach w stepu, temperatura 40 stopni plus, mniej więcej, zwierzęta i tak dalej, zebrali ciało ofiar i pojawił się problem identyfikacji, to oni odkryli, że nie mogą polegać na tradycyjnych metodach pobrania próbek porównawczych. Bo w tego rodzaju wypadkach jest jak w blenderze. Jest ryzyko kontaminacji. Nawet jeżeli weźmiemy próbki z bardzo głębokich tkanek mięśniowych, w takim incydencie, przy takim sytuacji i czasie od znalezienia, od badań zwłok, tak, zwierzęta, powtarzam, polne i tak dalej, oni przenoszą DNA, to nie mamy pewności. I opracowano metody, które polegały na rozcięciu kości i pobieraniu z wewnątrz kości materiału kostnego. I z niego były izolowane próbki. Aż tak. Bo te metody, oni bardzo czułe. Jeżeli jest kontaminacja, to jest ryzyko, że nieprawidłowo będą wyniki. A dla nas to jest tragedia. Często. Dla krewnych, ale też dla śledczych. Że my pomyliliśmy, kim jest ofiara. Panie profesorze, napisał pan pracę o dowodzeniu w sprawach o zabójstwo bez ciał. To uchodzi za szczyt trudności w procesie karnym. Czy uważa pan, że logiczna spójność łańcucha poszlak powinna być warunkiem do obalenia domniemania niewinności w procesie karnym? No to odpowiem tak, jak ja rozumiem, nie? To pytanie. To powiem tak, że ten artykuł, on był pisany z perspektywy prawnika raczej, tak? Prawnik, który miał szczęście być po stronie tej obrony. Więc stąd moja wiedza, nie? I to, co napisano w artykule, i to jest nie tylko moje, to nie jest mój wynalazek, to jest kwestia, jak budować dowody w tego rodzaju sprawach, że nie jesteśmy w stanie ciała odnaleźć. Bo to mogą być powody nie tylko, że sprawca bardzo dobrze ciało ukrył, a ciała po prostu nie ma. Bo są pewne wydarzenia, że od człowieka niczego nie zostaje. Nawet zębów nie znajdziecie, tak? Znany taki przykład, na którym mi uczono kiedyś, kiedy byłem jeszcze studentem kryminalistyki, gdzie dwóch mężczyzn wcześniej skazywanych za przestępstwo przeciwko dzieciom po wyjściu z więzienia udało im się znaleźć pracę w kotłowni przy szkole. Ich zadanie było ładować węgiel do pieca. Piec 24/7 musi pracować, on nie może się zatrzymać, nie? W okresie grzewczym, bo jeżeli się zatrzyma, on jego z powrotem nie da się uruchomić. On jednorazowy jest, nie? Tak jak domny, gdzie z metałem pracują. I zniknęło dziecko. Było świadek, inne dziecko, które opisało, kto podszedł i co zaproponował, cukierka jakiegoś. I ten opis zgadzał się z rysopisem jednego z tych. Kiedy próbowano odnaleźć ciało dziecka, nie? To oni odmawiali jakichkolwiek tam. I pojawiła się wersja, że oni wrzucili ciało po zgwałceniu. Chodziło o chłopczyk, który miał 6 lat. Tak, zostawiła babcia pod opieką dzieci innych, starszych. No, dzieci to dzieci. Że oni wrzucili ciało do pieca. W piecu temperatura to są setki stopni, jeżeli chodzi o węgiel. I odkryto to po iluś dniach, kiedy było usuwanie, jak to się nazywa, z pieca, pozostałość popiołu. I było wiadomo mniej więcej, gdzie ten popiół może być. To ten popiół w ciągu kilku godzin, kilkunastu przesiewano. Próbowano znaleźć chociażby zęby i tak dalej. Nie ma. Nie ma. Skazano obu
na podstawie tego, że jest poprzednia historia kryminalna, nie? Był z ich strony brak jakichkolwiek dowodów, że oni mieli alibi na czas zaginięcia dziecka, nie? I zeznanie tego dziecka. I to wystarczyło do skazania. Więc idea podstawowa artykułu jest taka, że brak ciała nie powinien być rozpatrywany jako amnestia. Bo jeżeli by tak było, to wiadomo, każdy sprawca by starał się pozbyć się ciała. Tak jak asocjacja taka bliska prawnikom w Stanach Zjednoczonych dawno temu była refleksja i dalej jest, że są widelce kar orzekanych, tak? I w Polsce też, że kara tam od 4 do 8 lat. To co kieruje tym, że w jednej sprawie kara, która zapada, jest 5 lat, a w drugiej podobnej jest 8 albo 7. Skąd ta różnica? Amerykanie próbowali z tym to zmienić. Wprowadzone zostały koeficjenty. Koeficjenty, na co zwracać uwagę, i te koeficjenty matematycznie byli aplikowane do widelca i wtedy wychodziła kara. Problem pojawił się bardzo szybko, bo to było publiczne koeficjenty. Okazało się, że zarówno oskarżenie, jak i obrona zaczynają pracować w kierunku dokładnie tych koeficjentów, które albo zwiększają, albo obniżają, ignorując wszystko inne. Bo oni wiedzą, że jeżeli to zostanie będzie udowodnione, to wtedy kara będzie taka albo taka. Zależy po której stronie. Więc jeżeli my wprowadzimy po asocjacji, że nie ma ciała, nie możemy skazać, to będziemy mieli podobny problem. Pojawi się, może usługi nawet pojawiać się, pozbywanie się ciał. Nie? Pojawia się interes. Więc praktyką normalną wszędzie jest tak, że to nie przeszkadza. I o tym jest artykuł. Co robić wtedy, kiedy ciała nie ma? Jak ocenić to? I kluczem tu jest między innymi przyznanie się do winy, nie? Jeżeli ona zapada, to jak z nim pracować? Jak jego sprawdzić? Jak przesłuchiwać osobę, która przyznaje się do winy przy braku ciała? Nie? Na przykład to jest jednorazowa rzecz, bo dzisiaj przyznaje się, jutro my nie wiemy. Więc my musimy wszystko sfinalizować w ramach jednego przesłuchania. Nie? Wszystko. Zakładając, że nie będzie jutra. My teraz to mamy. I to tworzy wyzwanie poważne dla przesłuchujących, dla ogólnie kryminalistyki. I o tym jest artykuł. No właśnie, panie profesorze, a co w sytuacji, gdy w procesie karnym pojawiają się dwie wykluczające się opinie renomowanych instytutów naukowych, czy też biegłych? Jak sąd powinien podejść do oceny takich dowodów z punktu widzenia zasady swobodnej oceny dowodów? Odpowiem żartobliwie na początku. Można grać w piłkę nożną. Ta bramka, do której więcej będzie trafień, to ta jest prawidłowa. Więc powołujemy trzeciego biegłego i patrzymy, co trzeci powie. Problem jest wtedy, kiedy trzeci wyda trzecią opinię. Wtedy, nie wiem, bo w Polsce jest tak, że jest artykuł 7, jeżeli mówimy o postępowaniu karnym, który mówi o tym, że jest swoboda w ocenie dowodów. I od człowieka, od sędziego, od niej albo od niego zależy to, jak dowód będzie oceniony. I my, prawnicy, przyjmujemy taką fikcję, nazwijmy to, że opinia sędziowska, ona jest równoznaczna faktom. Dlatego jest taki odłam teorii dowodów, który mówi o tym, że nie ma prawdy materialnej w postępowaniu karnym, a jest prawda formalna. To znaczy prawda, odnośnie której strony doszli do konsensusu po wszystkich perturbacjach w odwoławczych instancjach. Nie zawsze ta prawda jest prawdą rzeczywistą, bo jeżeli by tak było, nie byłoby potrzeby w instytucji wznowienia postępowania na podstawie nowych okoliczności. A ta instytucja w prawie polskim jest. Więc ustawodawca z tyłu głowy ma świadomość tego, że nawet jeżeli wyrok przyszedł wszystkie instancje, dalej może być błąd. I to w kontekście tych opinii. Nie? To zależy od sędziego. Czym kieruje się sędzia? Dobrze byłoby, żeby to był świadomy wybór, bo prawnicy muszą mieć jak najwięcej kryminalistyki, żeby rozumieć to, co robi biegły. Nie na poziomie biegłego, ale rozumieć metodologię, umieć czytać opinię biegłego, nie bać się opinii biegłego. I wtedy ta ocena będzie bardziej świadoma i plus trzeba dopuścić opinie konkurencyjne. Nie?
Bo jeżeli jest jedna opinia, to my nie wiemy, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Na ile ona jest prawdziwa. Jeżeli jest inna, konkurencyjna, jesteśmy w lepszej sytuacji, paradoksalnie. Dla prawnika to problem, tak jak pan powiedział. To co robić? Ten mówi tak, a ten tak. Ale trzeba patrzeć nie na konkluzję, a na proces badawczy. Czym oni się różnią? Bo ta różnica może wynikać ze stosowanych metod. Ten co stosował taką, to wtedy trzeba wyjaśnić i model postępowania karnego w Polsce nam daje taką możliwość. Można zawołać biegłego, który będzie tak zwanym biegłym konsultantem. Jego rolą będzie tylko powiedzieć, która to metoda i dlaczego, czy ona ma prawo być, ta metoda. Tak? Bo może być tak, że ta metoda daje takie wyniki, a ta daje takie. I ta jest prawidłowa, i ta metoda, tak? A wyniki różne. Panie profesorze, w 2014 roku otrzymał pan prestiżową nagrodę imienia profesora Bruna Hołysta. Za jaką konkretnie pracę badawczą przyznano panu to wyróżnienie i co ono dla pana oznaczało na początku drogi naukowej w Polsce? Bardzo duże, bo to jest uznanie, szczególnie jeżeli pracę swoją głównie zaczynałeś w innym kraju, a później jest ta przeprowadzka. Nagroda Hołysta, jedna z najbardziej takich renomowanych nagród, jeżeli nie najbardziej, bo to nie ma, tak jak mówiłem, gradacji, że jest bardziej oscarowy Oscar albo mniej oscarowy Oscar. To jest Oscar. Nie jestem sam w tym, bo co rok te nagrody są lepsze ode mnie przyznawane. A powodem była publikacja habilitacyjna. To była książka o ocenie dowodów naukowych. Ona miała chwytliwy tytuł w kryminalistyce rosyjskiej, ale de facto tam nie chodzi tylko o Rosję, a chodzi też o Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Polska. To jest badanie porównawcze, ale książkę trzeba sprzedać, więc tytuł musi być naukowej książki też, bo inaczej nikt nie będzie chciał tam zajrzeć. Więc ta nazwa, zasugerowana ta nazwa była jeszcze przez profesora Hołysta, bo ja miałem problem, jak nazwać książkę. I profesor Hołyst mniej niż sekundę powiedział, tak i tak. I to było trafienie w dziesiątkę. Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej. Ale powtarzam, chodzi to tam o wiele krajów. To jest de facto badanie prawno-porównawcze i plus tam elementy praktyki, tam są badania aktowe, jeżeli chodzi o Rosję, tam są badania aktowe, jeżeli chodzi o Polskę, więc to była moja habilitacja. Tak? I za habilitację otrzymałem to. Panie profesorze, podsumowując, chciałbym zapytać, jaka była najbardziej spektakularna sprawa kryminalna w pańskiej karierze, zarówno adwokackiej, naukowej, która zmieniła pana poglądy na życie, pańskie podejście do taktyki przesłuchań? Każda sprawa. Ja miałem tak, może to moje, może to inni też robią, podejrzewam, ale ja na każdej sprawie starałem się uczyć. Bo nie ma sprawy, która jest mało ciekawa. W każdej sprawie wychodziło zagadnienia, o których ja nigdy nie myślałem. I szczerze powiem, ja siedziałem i czasem w trakcie rozprawy głównej, albo jeżeli miałem możliwość na korytarzu, czekając na kolejne coś, wezwanie, ja robiłem notatki. Ja byłem cały w notatkach różnych. I notatki nie były takie, że tam zapisać, co zostało powiedziane. A pojawił się problem, albo mógł być problem, który ja wiedziałem, że to jest problem. I ja go opisywałem. I później myślałem nad nim, z kolegami rozmawiałem i powstawał artykuł. Albo powstawała idea dla pracy doktorskiej, tak? Bo nie ukrywam, że czasem zdarzało się tak, że generowałem idee, które później wychodziły u innych jako rozprawy doktorskie. Bo sam już miałem doktorat, więc podzielić się ideą i człowiek skorzysta z tego, nie? Kolega obroni się i tak dalej, nie? To jest tak, więc nie ma tak, że jedna sprawa. Każda sprawa uczy czemuś. Nawet dzisiejsza rozmowa nasza czemuś mnie uczy, nie? Później będzie refleksja. Może już jest, tak? Tylko nie mam notatki, gdzie robić. I jest idea. W tym dla artykułu prawniczego. Dlaczego nie? Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był profesor UWM Denis Sołodow.
prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a także opiekun Koła Studenckiego Kryminalistyki na Tropie, działającego przy Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Panie profesorze, dziękuję. Dziękuję również. Legalny podcast. Tu prawo przestaje być abstrakcją.